Mówią, że żyjemy w czasach, w których coraz trudniej udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Przez lata uczono nas, że sukces ma określony wygląd. Dobra szkoła, dobry zawód, stabilna praca, awans, większa pensja, większy dom, więcej obowiązków, a potem jeszcze więcej pracy, żeby móc kupować rzeczy, które mają nam wynagrodzić to, że tak dużo pracujemy. Ale co jeśli cały ten model zaczyna się właśnie rozpadać? Co jeśli przyszłość zarabiania pieniędzy nie należy już wyłącznie do tych, którzy potrafią pracować najdłużej? Co jeśli coraz większą wartość ma coś znacznie trudniejszego do skopiowania? Twoja osobowość, twoja historia, twój sposób patrzenia na świat, twoje doświadczenie i przede wszystkim twoja zdolność do bycia naprawdę sobą. Carl Jung zmarł w 1961 roku. Nie znał TikToka, nie znał YouTube'a, nie znał influencerów, sztucznej inteligencji ani gospodarki twórców. A jednak wiele jego idei dotyczących ludzkiej psychiki staje się dziś niezwykle aktualnych. Bo Jung nie próbował przewidzieć, jaki zawód będzie popularny za 100 lat. Interesowało go coś głębszego. Dlaczego ludzie przez całe życie próbują stać się kimś, kim nie są? Dlaczego tłumimy pewne części siebie? Dlaczego tak bardzo potrzebujemy aprobaty? I co się dzieje, kiedy człowiek przestaje żyć według cudzych oczekiwań i zaczyna odkrywać własną naturę? I właśnie tutaj pojawia się niezwykle ciekawa rzecz. Być może najcenniejszym aktywem, jaki posiadasz, nie jest twój dyplom. Nie jest nim stanowisko, nie jest nim nawet konkretny talent. Być może jest nim znajomość samego siebie. Bo im bardziej świat staje się zautomatyzowany, tym trudniej konkurować wyłącznie umiejętnościami, które może powtórzyć maszyna. AI może napisać tekst, może stworzyć obraz, może przeanalizować dane, może przygotować strategię, może nawet naśladować określony styl. Ale nie przeżyło twojego życia, nie przeszło przez twoje porażki, nie miało twoich obsesji, nie znało twoich dziwnych zainteresowań z dzieciństwa. Nie pamięta momentu, w którym po raz pierwszy poczułeś, że nie pasujesz do świata, w którym miałeś się odnaleźć. I właśnie dlatego twoja historia może mieć większą wartość, niż ci się wydaje. Nie chodzi jednak o to, żeby po prostu powiedzieć światu: bądź sobą. To zbyt proste, bo prawdziwe pytanie brzmi: którą wersją siebie właściwie jesteś? Tą, którą stworzyli dla ciebie rodzice? Tą, którą zaakceptowała szkoła? Tą, którą nagradzało społeczeństwo? Tą, która dobrze wygląda w CV? Czy może tą częścią ciebie, którą przez lata próbowałeś ukryć? I właśnie tutaj wchodzimy w jeden z najważniejszych obszarów myśli Carla Junga. Jung używał pojęcia cień na określenie tych aspektów naszej psychiki, których nie chcemy lub nie potrafimy zaakceptować jako części siebie. To mogą być emocje, gniew, zazdrość, potrzeba uwagi, ambicja, wrażliwość, seksualność, kreatywność, potrzeba wolności, a czasem nawet pragnienia, które wydają nam się zbyt absurdalne, żeby traktować je poważnie. Wyobraź sobie osobę, która przez całe życie słyszała: bądź rozsądna, znajdź normalną pracę, nie wychylaj się, nie przejmuj się tym, co myślą inni. Najpierw bezpieczeństwo, potem marzenia. Ta osoba może zostać świetną księgową, prawnikiem, menedżerem albo lekarzem. Może zarabiać bardzo dobre pieniądze. Może mieć wszystko, co z zewnątrz wygląda jak sukces. A jednocześnie gdzieś głęboko może istnieć druga część jej osobowości. Ta, która chce malować, pisać, podróżować, tworzyć filmy, budować własną firmę, pracować z ludźmi, projektować ubrania, mówić publicznie, tworzyć muzykę, albo po prostu żyć znacznie spokojniej. Jeśli przez lata ta część jest tłumiona, nie znika, po prostu schodzi pod powierzchnię. To właśnie jest jeden z powodów, dla których idea cienia jest tak interesująca również w kontekście pieniędzy. Bo czasami to, co próbowałeś ukryć, jest dokładnie tym, co odróżnia cię od wszystkich innych. Pomyśl o tym. Jeśli robisz dokładnie to samo, co tysiące innych osób, dlaczego ktoś miałby wybrać właśnie ciebie?
Jeśli tworzysz identyczne treści, sprzedajesz identyczną usługę, mówisz tym samym językiem, kopiujesz te same trendy, używasz tych samych schematów, w pewnym momencie stajesz się wymienialny. Ale kiedy do swojej pracy wnosisz własną historię, sposób myślenia, poczucie humoru, wrażliwość, doświadczenie i perspektywę, pojawia się coś, czego nie da się łatwo skopiować. Tożsamość. I właśnie dlatego pierwszy sposób zarabiania pieniędzy, o którym chcę dziś powiedzieć, brzmi pierwszy. Zamień własną historię w wartość. Nie chodzi o to, żeby publicznie opowiadać o każdym traumatycznym wydarzeniu ze swojego życia. Nie chodzi o ekshibicjonizm. Nie chodzi o robienie kontentu z własnego cierpienia. Chodzi o coś zupełnie innego. O znalezienie doświadczeń, które cię zmieniły i przekształcenie ich w coś, co może być wartościowe dla innych. Być może przeszedłeś przez rozwód. Być może zaczynałeś życie w nowym kraju. Być może straciłeś pracę. Być może przez lata walczyłeś z nieśmiałością. Być może zmieniłeś karierę po 40. Być może nauczyłeś się budować biznes od zera. Być może przeszedłeś przez okres wypalenia zawodowego. Być może całe życie czułeś się inny. A może po prostu spędziłeś ostatnie 10 lat próbując zrozumieć coś, czego nikt nigdy ci nie wyjaśnił. To doświadczenie może być dla ciebie czymś zwyczajnym, ale dla kogoś, kto właśnie znajduje się na początku tej samej drogi, może być bezcenne. I tutaj pojawia się jedna z najważniejszych zasad współczesnego internetu. Nie musisz być najlepszym ekspertem na świecie. Musisz być użytecznym przewodnikiem dla osoby, która znajduje się kilka kroków za tobą. Jeżeli rok temu nie wiedziałeś, jak zacząć tworzyć filmy, a dzisiaj masz doświadczenie, możesz pokazać komuś, czego się nauczyłeś. Jeżeli przeprowadziłeś się do innego kraju i nauczyłeś się organizować tam życie, możesz opowiedzieć o tym ludziom, którzy dopiero planują przeprowadzkę. Jeżeli nauczyłeś się wychodzić z perfekcjonizmu, możesz dzielić się swoim procesem. Jeżeli zbudowałeś własną działalność, możesz opowiadać o tym, co zadziałało, a co nie. Nie musisz udawać guru, wręcz przeciwnie. Czasami najbardziej wartościowe treści tworzą ludzie, którzy mówią: nie mam wszystkich odpowiedzi, ale przeszedłem tę drogę i pokażę ci, czego nauczyło mnie moje doświadczenie. To jest autentyczność. A autentyczność nie oznacza mówienia wszystkiego, oznacza mówienie prawdy o tym, czym rzeczywiście się zajmujesz. Możesz stworzyć kanał na YouTubie, podcast, newsletter, blog, konto na Instagramie, kurs, e-book, warsztat, konsultacje, społeczność albo produkt, który łączy twoją historię z konkretnym problemem innych ludzi. Wyobraź sobie kobietę, która przez 10 lat pracowała w korporacji. Na papierze wszystko wyglądało idealnie. Dobre stanowisko, dobra pensja, prestiż. Ale po godzinach pisała opowiadania. Nikt o tym nie wiedział. Wstydziła się, bo uważała, że pisanie jest niepraktyczne. W pewnym momencie zaczęła publikować krótkie historie w internecie. Najpierw czytało je kilkadziesiąt osób, potem kilkaset, potem kilka tysięcy. Ludzie zaczęli pytać, czy może przygotować większy projekt. Później pojawił się newsletter, następnie książka, a później płatna społeczność dla osób, które chciały pisać razem z nią. Nie dlatego, że nagle stała się inną osobą, wręcz przeciwnie. Jej dochód zaczął rosnąć w momencie, w którym przestała ukrywać część siebie, którą przez lata uważała za niepoważną. I to jest bardzo jungowska lekcja. Nie chodzi o stworzenie nowej osobowości. Chodzi o integrację tych części siebie, które wcześniej były od siebie odłączone. Bo być może problem nie polega na tym, że nie masz talentu. Być może problem polega na tym, że twój talent przez lata nie miał prawa głosu. Pomyśl więc o jednej rzeczy, której zawsze chciałeś spróbować, ale natychmiast pojawiała się myśl. To głupie. To nie jest poważne. Z tego nie da się żyć. Ludzie będą się śmiać. Kto w ogóle będzie chciał tego słuchać? Zatrzymaj się właśnie przy tym. Bo czasami pierwszym sygnałem potencjału nie jest pewność siebie. Czasami jest nim właśnie ta dziwna, uporczywa myśl, która wraca przez lata. Ta część ciebie, która mówi: a co jeśli jednak spróbujemy? I być może nie każda taka myśl prowadzi do biznesu, ale niektóre prowadzą. Nie sprzedawaj swoje rany. Przekształć swoje doświadczenie. Jest tutaj jednak ważna granica.
Nie wszystko, przez co przeszedłeś, powinno być monetyzowane. Nie każda rana musi stać się kontentem. Nie każda trauma musi zostać opublikowana. I nie musisz cierpieć publicznie, żeby być autentyczny. Twoja historia jest twoja, to ty decydujesz, co pozostaje prywatne. Dojrzała autentyczność nie polega na tym, że pokazujesz wszystko. Polega na tym, że nie musisz już kłamać na temat tego, kim jesteś. Możesz powiedzieć, to jest część mojej historii i jednocześnie tego fragmentu nie chcę dzisiaj udostępniać. To również jest granica. A granice są częścią zdrowej relacji z własną wartością. Bo kiedy zaczynasz zarabiać dzięki swojej historii, łatwo wpaść w pułapkę ciągłego dostarczania coraz bardziej osobistych szczegółów. Publiczność chce więcej, algorytm chce więcej, marka chce więcej, a ty zaczynasz oddawać coraz większą część własnego życia. Dlatego pamiętaj, autentyczność nie oznacza całkowitego dostępu do ciebie. Oznacza spójność. To, co pokazujesz światu, nie musi być całym tobą, ale powinno być prawdziwą częścią ciebie. I właśnie dlatego historia może stać się pierwszym aktywem twojego osobistego biznesu. Nie dlatego, że jest dramatyczna, ale dlatego, że jest niepowtarzalna. Twoje doświadczenie plus konkretna wiedza plus sposób, w jaki potrafi się przekazać, równa się coś, za co inni ludzie mogą być gotowi zapłacić. I teraz przechodzimy do drugiego sposobu, bo istnieje coś jeszcze bardziej interesującego. Być może przez całe życie uczono cię, że żeby mieć prawo uczyć innych, musisz najpierw zdobyć odpowiedni tytuł, dyplom, certyfikat, stanowisko, autorytet. A co jeśli w świecie, w którym wiedza jest dostępna za darmo praktycznie wszędzie, coraz większą wartość ma nie sama informacja, ale transformacja? Bo możesz przeczytać 100 książek o zmianie życia i nadal nie wiedzieć, jak zmienić własne. Możesz obejrzeć 500 filmów o produktywności i nadal odkładać wszystko na jutro. Możesz znać wszystkie zasady finansów osobistych i nadal bać się spojrzeć na swoje konto bankowe. Informacja nie zawsze prowadzi do zmiany. Czasami potrzebuje, który już przeszedł fragment tej drogi. I właśnie tutaj pojawia się drugi sposób. Nie sprzedawaj tylko tego, co wiesz. Ucz ludzi tego, czego sam nauczyłeś się poprzez życie. Ale zanim przejdziemy dalej, musimy porozmawiać o jednej pułapce. Bo istnieje ogromna różnica między dzieleniem się doświadczeniem, a udawaniem eksperta. I właśnie ta różnica może zdecydować o tym, czy twoja autentyczność rzeczywiście stanie się źródłem dochodu, czy tylko kolejną maską. Drugi. Zamień swoją drogę w przewodnictwo. Zatrzymajmy się na chwilę przy pytaniu, które wiele osób ma w głowie. Kim ja jestem, żeby uczyć innych? To jedno z najbardziej blokujących pytań, jakie możemy sobie zadawać. Bo nauczyliśmy się myśleć, że zanim będziemy mogli coś przekazać innym, musimy najpierw osiągnąć pewien poziom. Musimy mieć dyplom, certyfikat, tytuł, 10 lat doświadczenia, idealne wyniki i oczywiście najlepiej jeszcze kilka tysięcy obserwujących, żeby ktokolwiek uznał nas za wiarygodnych. Ale internet zmienił tę zasadę. Dzisiaj możesz znaleźć człowieka, który nie jest profesorem uniwersytetu, a mimo to potrafi nauczyć cię czegoś, czego nie znalazłeś w żadnym podręczniku. Dlaczego? Bo informacja i doświadczenie to dwie różne rzeczy. Możesz przeczytać książkę o prowadzeniu firmy, ale książka nie powie ci, co zrobić, kiedy pierwszy klient cię oszuka. Możesz przeczytać o przeprowadzce za granicę, ale książka nie przeżyje za ciebie pierwszego dnia, kiedy orientujesz się, że nie rozumiesz połowy dokumentów. Możesz przeczytać o budowaniu kanału na YouTubie, ale żadna książka nie nagra za ciebie pierwszych 30 filmów, które prawdopodobnie prawie nikt nie obejrzy. Wiedza może być dostępna dla wszystkich, ale doświadczenie jest osobiste. I właśnie dlatego twoja droga może stać się podstawą wartościowej oferty. Nie musisz przedstawiać się jako człowiek, który wie wszystko. Możesz powiedzieć: przeszedłem tę drogę, popełniłem błędy, znalazłem kilka rzeczy, które naprawdę działają. I mogę przejść ten kawałek razem z tobą. To zupełnie inna energia. Nie guru, nie zbawca, nie człowiek stojący na podium. Przewodnik. Ktoś, kto idzie kilka kroków przed tobą i pokazuje, gdzie sam się potknął. I to jest szczególnie ważne w czasach, w których sztuczna inteligencja może dostarczyć praktycznie nieskończoną ilość informacji. Im łatwiej zdobyć informacje, tym większą wartość może mieć kontekst, doświadczenie i ludzkie prowadzenie. Pomyśl o kimś, kto przez 5 lat próbował zbudować biznes online. Pierwszy rok – chaos.
Drugi – błędy. Trzeci – pierwsze wyniki. Czwarty – zrozumienie systemu. Piąty – stabilność. Taka osoba może spojrzeć na początkującego i powiedzieć: nie musisz popełniać wszystkich błędów, które ja popełniłem. I to już jest wartość. Możesz stworzyć konsultacje, mentoring, warsztaty, kurs, newsletter premium, program grupowy, materiały edukacyjne, sesje strategiczne, albo nawet prostą usługę, w której pomagasz komuś uniknąć kilku miesięcy błądzenia. Ale jest tutaj jedna niezwykle ważna zasada. Nie monetyzuj swojej niewiedzy jako ekspertyzy. Jeśli nie masz kompetencji do leczenia ludzi, nie udawaj terapeuty. Jeśli nie masz kwalifikacji medycznych, nie udzielaj porad medycznych. Jeśli nie jesteś doradcą finansowym, nie przedstawiaj swoich opinii jako profesjonalnych rekomendacji. Autentyczność nie oznacza, że możesz mówić o wszystkim, wręcz przeciwnie. Prawdziwa autentyczność wymaga znajomości własnych granic. Możesz mówić: to jest moje doświadczenie, to zadziałało u mnie, tego się nauczyłem, to jest moja perspektywa. I właśnie taka szczerość często buduje większe zaufanie niż udawanie człowieka, który ma odpowiedź na każde pytanie. Bo ludzie nie zawsze szukają osoby idealnej, często szukają osoby prawdziwej. Kogoś, kto rozumie ich problem. Kogoś, przy kim nie czują się oceniani. Kogoś, kto potrafi powiedzieć: wiem, jakie to uczucie, bo sam tam byłem. I być może to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, które możesz zaoferować. Nie tylko wiedzę, zrozumienie. A teraz przejdźmy jeszcze głębiej, bo istnieje trzeci sposób zarabiania pieniędzy, który może być szczególnie ważny w świecie sztucznej inteligencji. I dotyczy czegoś, czego nie da się tak łatwo zautomatyzować – twojej kreatywności. Trzeci. Monetyzuj swoją kreatywność, nawet jeśli wydaje ci się dziwna. Czy kiedykolwiek miałeś pomysł, który wydawał ci się zbyt dziwny? Pomysł na projekt, kanał, obraz, książkę, muzykę, podcast, markę, produkt, a może po prostu sposób opowiadania historii, którego wcześniej nikt wokół ciebie nie stosował. I prawdopodobnie pojawiła się wtedy myśl: to nie ma sensu, kto będzie chciał to oglądać? To jest zbyt niszowe, ludzie tego nie zrozumieją. I właśnie w tym miejscu wiele kreatywnych pomysłów umiera. Nie dlatego, że były złe, ale dlatego, że ich autor zabił je, zanim ktokolwiek zdążył je zobaczyć. Jung uważał, że psychika człowieka ma głęboką, nieświadomą warstwę, a kreatywność często pojawia się właśnie wtedy, kiedy pozwalamy, żeby coś z tej głębszej warstwy przedostało się do świadomości. Obraz, metafora, historia, sen, pomysł, muzyka, symbol. Czasami nie potrafisz jeszcze wyjaśnić, dlaczego coś chcesz stworzyć. Po prostu czujesz, że musisz. I bardzo często właśnie tam zaczyna się oryginalność. Problem polega na tym, że społeczeństwo uczy nas filtrować te impulsy. Bądź praktyczny. Zajmij się czymś poważnym. Artysta? To nie jest zawód. Najpierw znajdź normalną pracę. Nie rób z siebie pośmiewiska. I tak człowiek zaczyna odcinać części własnej kreatywności. A potem po 20, 30 czy 40 latach mówi: nie wiem, co właściwie lubię. To zdanie słyszymy bardzo często, ale być może prawdziwe pytanie brzmi: ile razy w życiu powiedziałeś sobie nie, zanim w ogóle pozwoliłeś sobie spróbować? Bo kreatywność nie zawsze wygląda jak sztuka. Może być sposobem rozwiązywania problemów, może być poczuciem humoru, może być sposobem montowania filmów, może być niezwykłą estetyką. Może być umiejętnością opowiadania historii. Może być tworzeniem przestrzeni, w której inni ludzie czują się dobrze. Może być projektowaniem, fotografią, gotowaniem, pisaniem, tańcem, muzyką, rękodziełem, ilustracją, tworzeniem produktów cyfrowych, a nawet sposobem prowadzenia biznesu. Nie musisz zostać kolejnym wielkim artystą. Musisz znaleźć formę, przez którą twoja oryginalność może stać się użyteczna dla innych. I tutaj zaczyna się ciekawa część. W gospodarce, w której coraz więcej rutynowych zadań może zostać zautomatyzowanych, ludzka kreatywność staje się jeszcze bardziej interesująca. Bo kiedy wszyscy mają dostęp do tych samych narzędzi, przewagę zaczyna mieć nie samo narzędzie. Przewagę ma pomysł, perspektywa, smak, kontekst, umiejętność połączenia rzeczy, których inni wcześniej nie połączyli. Wyobraź sobie dwóch ludzi, którzy mają dostęp do dokładnie tej samej aplikacji AI. Obaj mogą wygenerować obraz, obaj mogą napisać tekst, obaj mogą stworzyć stronę internetową.
Obaj mogą przygotować reklamę. A mimo to jeden z nich stworzy coś, co przyciągnie uwagę tysięcy ludzi, a drugi stworzy coś, czego nikt nie zapamięta. Dlaczego? Ponieważ narzędzie jest takie samo, ale człowiek za narzędziem jest inny i właśnie dlatego twoja dziwność może być przewagą. To, co uważasz za zbyt niszowe, może być dokładnie tym, czego szuka konkretna grupa ludzi. Twoja obsesja może stać się specjalizacją. Twoje hobby może stać się produktem. Twój styl może stać się marką. Twój sposób myślenia może stać się usługą, a twoje doświadczenie może stać się dziełem. Pomyśl o tym następnym razem, kiedy zobaczysz coś i pomyślisz: uwielbiam to, ale chyba nikt inny tego nie zrozumie. Być może właśnie tam znajduje się twoja nisza, bo nisza nie zawsze jest czymś, co wymyślasz. Czasami jest czymś, co odkrywasz w sobie. Nie próbuj być dla wszystkich. Jednym z największych błędów początkujących twórców jest próba podobania się wszystkim. Chcą być profesjonalni, ale też zabawni, inspirujący, ale też eksperccy, poważni, ale też spontaniczni, nowocześni, ale też uniwersalni. W rezultacie powstaje coś, co nie ma żadnego charakteru. Bo kiedy próbujesz być wszystkim dla wszystkich, bardzo często przestajesz być kimkolwiek konkretnym. Twoja osobowość staje się produktem bez wyraźnego smaku. A ludzie nie zapamiętują produktów bez smaku. Zapamiętują rzeczy, które wywołują reakcję. Uwielbiam to, albo to kompletnie nie dla mnie. I wiesz co? To drugie również może być dobrą wiadomością. Bo jeśli ktoś mówi, to nie jest dla mnie, oznacza to, że ktoś inny może powiedzieć, to jest dokładnie dla mnie. Nie potrzebujesz podobać się wszystkim. Potrzebujesz zostać rozpoznawalny przez właściwych ludzi. I dlatego zamiast pytać, co powinienem stworzyć, żeby spodobało się wszystkim, spróbuj zapytać, co stworzyłbym, gdybym nie bał się, że ktoś mnie oceni. To pytanie może otworzyć drzwi do rzeczy, których nawet się po sobie nie spodziewasz. Może odkryjesz styl, temat, format, produkt albo sposób komunikacji, który stanie się twoim znakiem rozpoznawczym. I wtedy kreatywność przestaje być tylko hobby, zaczyna być aktywem. Ale jest jeszcze jeden problem. Możesz mieć świetną historię, możesz mieć wiedzę, możesz być kreatywny, możesz mieć coś naprawdę wartościowego do zaoferowania. A mimo to nikt się o tym nie dowie, bo boisz się mówić, bo boisz się publikować, bo boisz się, że ktoś cię oceni. I dlatego czwarty sposób będzie dotyczył jednej z najpotężniejszych umiejętności współczesnego świata – widoczności. Czwarty. Zbuduj publiczny głos, zamiast udawać influencera. Dzisiaj możesz mieć telefon w kieszeni i jednocześnie mieć dostęp do globalnej publiczności. To jest coś, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłoby niemal niewyobrażalne. Nie potrzebujesz telewizji, nie potrzebujesz wydawnictwa, nie potrzebujesz redakcji, nie potrzebujesz wielkiej firmy. Możesz po prostu otworzyć kamerę i zacząć mówić. YouTube, Instagram, TikTok, podcast, newsletter, blog, shortsy, reels. Każda z tych platform daje możliwość zrobienia czegoś niezwykłego, znalezienia ludzi, którzy rezonują z twoim sposobem myślenia. Ale jest haczyk. Musisz być widoczny, a dla wielu osób to jest znacznie trudniejsze niż samo stworzenie produktu. Bo kiedy pokazujesz produkt, ludzie mogą go ocenić. Kiedy pokazujesz siebie, czujesz, że oceniają ciebie. I tutaj pojawia się kolejna psychologiczna blokada. Co ludzie pomyślą? A jeśli znajomi zobaczą? A jeśli ktoś napisze złośliwy komentarz? A jeśli będę wyglądać głupio? A jeśli nikt mnie nie obejrzy? I najważniejsze, a jeśli mi się uda? Bo sukces również może być przerażający. Nagle inni ludzie zaczynają patrzeć. Pojawia się odpowiedzialność, oczekiwania, presja. Dlatego wiele osób nie boi się tak naprawdę porażki. Boi się widoczności. Przez lata uczono nas, że bezpieczeństwo oznacza niewychylanie się. Nie mów za dużo, nie pokazuj emocji, nie chwal się, nie bądź zbyt ambitny, nie rób z siebie kogoś wyjątkowego. A później jako dorośli chcemy zbudować markę osobistą i zastanawiamy się, dlaczego nikt nas nie zauważa. Widoczność wymaga dokładnie przeciwnego ruchu. Nie musisz krzyczeć, nie musisz udawać ekstrawertyka, nie musisz tańczyć przed kamerą,
Nie musisz tworzyć kontrowersji. Musisz po prostu pozwolić ludziom zobaczyć, jak myślisz. Opowiadaj, czego się uczysz. Pokazuj proces. Dziel się obserwacjami. Mów o błędach. Analizuj rzeczy, które cię interesują. Zadawaj pytania. Opowiadaj historię. Daj ludziom możliwość poznania twojego sposobu patrzenia na świat, bo właśnie to może sprawić, że zwykły widz stanie się odbiorcą. Odbiorca może stać się obserwatorem. Obserwator może stać się klientem, a klient może stać się częścią społeczności. Ale wszystko zaczyna się od jednego prostego aktu – pozwolenia sobie być widzianym. Nie jesteś kolejnym influencerem, nie musisz nim być. Możesz być twórcą, nauczycielem, narratorem, artystą, komentatorem, przewodnikiem albo po prostu człowiekiem, który ma coś ciekawego do powiedzenia. Twoim zadaniem nie jest przekonać wszystkich. Twoim zadaniem jest znaleźć tych, którzy chcą słuchać. I kiedy to się wydarzy, pojawia się piąta możliwość. Najbardziej niedoceniana ze wszystkich. Bo możesz mieć 10 000 obserwujących, a nie mieć żadnej prawdziwej relacji z tymi ludźmi. Możesz też mieć 50 osób, które naprawdę ci ufają. I właśnie te 50 osób może być początkiem czegoś znacznie większego. To prowadzi nas do piątego sposobu – budowania społeczności. Piąty – zbuduj społeczność, a nie tylko publiczność. Być może jest to najbardziej niedoceniany sposób budowania dochodu w internecie. Wszyscy patrzą na liczby. Liczbę obserwujących, wyświetlenia, polubienia, subskrypcje, zasięgi. Ale liczby nie zawsze mówią prawdę. Możesz mieć 100 000 obserwujących i prawie żadnej więzi z tymi ludźmi. A możesz mieć 1000, albo 100, albo nawet 20 osób, które naprawdę czekają na to, co stworzysz. I właśnie tam zaczyna się społeczność. Społeczność nie powstaje dlatego, że ludzie przypadkowo kliknęli obserwuj. Powstaje wtedy, kiedy człowiek zaczyna czuć, ci ludzie rozumieją mnie. Pomyśl o tym. Być może interesuje cię życie za granicą, psychologia, rozwój osobisty, minimalizm, tworzenie filmów, duchowość, fotografia, rodzicielstwo, przedsiębiorczość, książki, samotność, kreatywność. A może jakiś niezwykle specyficzny temat, który wydaje ci się zbyt mały, żeby zbudować wokół niego biznes. I właśnie tutaj pojawia się paradoks. Im bardziej konkretny może być twój temat, tym łatwiej właściwym ludziom powiedzieć: to jest moje miejsce. Nie potrzebujesz całego internetu, potrzebujesz swojej części internetu. Możesz stworzyć płatny newsletter, grupę członkowską, Patreon, społeczność na Discordzie, klub książki, regularne spotkania online, warsztaty, mastermind, płatną grupę edukacyjną, albo po prostu miejsce, w którym ludzie mogą spotkać innych ludzi o podobnych zainteresowaniach. I tutaj znowu pojawia się ważna różnica. Nie musisz być guru. Nie musisz udawać, że masz wszystkie odpowiedzi. Możesz być gospodarzem, organizatorem, moderatorem, osobą, która tworzy przestrzeń. To bardzo niedoceniana umiejętność, bo ludzie nie płacą wyłącznie za informacje. Czasami płacą za dostęp do ludzi, do środowiska, do poczucia przynależności, do regularności, do struktury, do miejsca, w którym mogą być sobą. I być może właśnie dlatego społeczność jest jednym z najbardziej naturalnych modeli biznesowych dla osoby, która chce zarabiać, pozostając sobą. Nie musisz codziennie wymyślać nowej maski, nie musisz udawać eksperta, nie musisz produkować coraz większej ilości kontentu. Tworzysz przestrzeń, w której twoja perspektywa spotyka się z potrzebami innych ludzi, a potem pozwalasz tej przestrzeni rosnąć razem z tobą. Ale jest jeszcze coś, bo nawet jeśli znasz już 5 sposobów, w jakie możesz zamienić siebie w źródło wartości, istnieje jeden problem, o którym prawie nikt nie mówi. Możesz wiedzieć dokładnie, co chcesz zrobić. Możesz mieć pomysł, możesz mieć talent, możesz mieć odbiorców. A jednak coś w środku będzie mówiło: jeszcze nie, nie jestem gotowy, nie jestem wystarczająco dobry, nie powinienem brać za to pieniędzy. Najpierw muszę wiedzieć więcej. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa psychologiczna część tej historii. Bo czasami największą przeszkodą między tobą a pieniędzmi nie jest rynek, nie jest konkurencja, nie jest algorytm, nie jest brak pomysłu. Jest nią wewnętrzna historia, którą opowiadasz sobie o własnej wartości. I właśnie dlatego Jung jest tutaj tak interesujący,
Bo jeśli chcesz zmienić swoją relację z pieniędzmi, być może musisz najpierw zobaczyć części siebie, które sabotują twoją możliwość otrzymywania. Nazwijmy je 5 archetypami blokującymi obfitość. Nie są to oficjalne archetypy finansowe stworzone przez Junga. To współczesna interpretacja jego sposobu myślenia o wewnętrznych wzorcach, cieniu i personie. I być może rozpoznasz w nich siebie. Pierwszy mówi: najpierw muszę być wystarczająco dobry. To osoba, która zawsze się przygotowuje. Jeszcze jeden kurs, jeszcze jedna książka, jeszcze jeden certyfikat, jeszcze jeden webinar, jeszcze trochę wiedzy, a potem zacznę. Tylko że potem nigdy nie przychodzi. Dobry uczeń uwielbia przygotowanie, ponieważ przygotowanie daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli się uczę, nie muszę być oceniany. Jeśli przygotowuję projekt, nie mogę ponieść porażki. Jeśli jeszcze nie opublikowałem filmu, nikt nie może powiedzieć, że film był słaby. Jeśli jeszcze nie uruchomiłem biznesu, nie mogę go zepsuć. Problem polega na tym, że życie nie nagradza wyłącznie gotowości. Nagradza również działanie. Możesz przygotowywać się przez 5 lat, a ktoś, kto zaczął 2 lata temu i popełnił 100 błędów, może być dzisiaj znacznie dalej od ciebie. Nie dlatego, że jest mądrzejszy. Po prostu zaczął wcześniej. Dlatego uzdrowienie dobrego ucznia polega na przejściu od muszę dostać pozwolenie do mogę zacząć dzielić się tym, czego uczę się po drodze. Nie musisz być mistrzem, żeby być pomocny. Jeśli jesteś 5 kroków przed kimś innym, możesz mu pokazać pierwsze 5 kroków. Nie musisz udawać, że przeszedłeś całą drogę. Wystarczy, że uczciwie pokażesz, gdzie jesteś. To jest różnica między eksperckością a udawaniem eksperckości. I właśnie ta różnica buduje zaufanie. Drugi archetyp jest znacznie bardziej podstępny. To człowiek, który bardzo chce pomagać. Słucha, doradza, wspiera. Rozwiązuje problemy. Daje swój czas, daje energię, daje wiedzę. Ale kiedy przychodzi moment, żeby powiedzieć to kosztuje, pojawia się dyskomfort. Jak mogę brać pieniądze za pomaganie? Przecież ludzie mają problemy. Powinienem robić to z dobrej woli. Pieniądze zepsują intencje. To bardzo szlachetna historia. Ale czasami może być również pułapką. Bo pomaganie nie jest tym samym, co poświęcanie się. Jeśli twoja praca wymaga czasu, przygotowania, uwagi, energii i odpowiedzialności, to wszystko ma wartość. Pieniądze nie muszą oznaczać, że pomoc stała się mniej szczera. Mogą oznaczać, że stworzyłeś model, który pozwala ci pomagać dłużej. Wyobraź sobie terapeutę, coachkę, nauczyciela, artystę, twórcę, konsultanta. Jeśli każdą godzinę swojego życia oddaje za darmo, prędzej czy później zabraknie mu energii. A kiedy zabraknie energii, nie będzie mógł pomagać nikomu. Dlatego pieniądze mogą być nie przeciwieństwem służby, mogą być jej infrastrukturą. Oczywiście pod jednym warunkiem, że nie próbujesz sprzedawać ludziom fałszywych obietnic, nie obiecujesz cudów, nie wykorzystujesz ich lęku, nie tworzysz sztucznej zależności. Po prostu oferujesz coś, co ma dla nich realną wartość i pozwalasz sobie otrzymać uczciwe wynagrodzenie. Trzeci archetyp jest bardzo romantyczny i dlatego jest niebezpieczny. To przekonanie, że prawdziwa sztuka musi cierpieć, że jeśli zarabiasz pieniądze, twoja twórczość staje się mniej autentyczna, że artysta powinien być biedny, że sukces komercyjny oznacza kompromis, że jeśli naprawdę kochasz swoją pracę, nie powinieneś jej sprzedawać. Brzmi pięknie, ale zastanówmy się przez chwilę. Czy pieniądze rzeczywiście niszczą kreatywność? Czy może brak pieniędzy często niszczy kreatywność jeszcze szybciej? Kiedy artysta martwi się o czynsz, rachunki i podstawowe bezpieczeństwo, nie zawsze ma więcej przestrzeni na tworzenie. Czasami ma jej mniej. Pieniądze nie muszą być celem sztuki. Mogą być narzędziem, które pozwala sztuce istnieć. Jeśli dzięki swojej twórczości możesz kupić lepszy sprzęt, wynająć studio, mieć więcej wolnego czasu, zatrudnić montażystę, wydrukować książkę, zorganizować wystawę, albo po prostu nie martwić się co miesiąc o podstawowe potrzeby, to nie oznacza, że zdradziłeś swoją sztukę. Być może właśnie dałeś jej więcej przestrzeni. Problem pojawia się wtedy, kiedy artysta zaczyna wierzyć, że cierpienie jest dowodem autentyczności. Nie jest.
Nie musisz być biedny, żeby być prawdziwy. Nie musisz być wyczerpany, żeby tworzyć coś wartościowego. Nie musisz cierpieć, żeby twoja sztuka miała duszę. Czasami najbardziej twórczą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pozwolić sobie na życie, które daje ci energię. 4. Niewidzialny. 4. archetyp jest bardzo powszechny. Być może bardziej niż myślisz. To osoba, która ma coś do zaoferowania, ale nie chce być widziana. Tworzy, pisze, przygotowuje, uczy się, buduje, ale nie publikuje. Albo publikuje, a potem usuwa. Nagrywa film i odkłada go na dysk. Ma pomysł na biznes, ale nie mówi o nim nikomu. Widoczność uruchamia lęk, bo gdzieś głęboko istnieje przekonanie, jeżeli mnie zobaczą, mogą mnie zranić. I ten mechanizm często zaczyna się dużo wcześniej niż internet. Może kiedyś ktoś wyśmiał twoją kreatywność. Może nauczyciel powiedział, że nie masz talentu. Może rodzina nauczyła cię, że nie należy się wyróżniać. Może w przeszłości zapłaciłeś wysoką cenę za bycie innym. Więc psychika nauczyła się, lepiej być niewidzialnym. Problem polega na tym, że niewidzialność chroni cię również przed sukcesem, bo rynek nie może kupić tego, czego nie widzi. Klient nie może znaleźć usługi, której nie pokazujesz. Odbiorca nie może pokochać twórczości, której nie publikujesz. Ludzie nie mogą zaufać człowiekowi, którego nigdy nie poznali. Dlatego lekarstwem na niewidzialność nie jest nagłe stawanie się głośnym. Nie musisz zmieniać osobowości. Zacznij od małych kroków. Jednego filmu, jednego tekstu, jednej opinii, jednego zdjęcia, jednej rozmowy, jednego produktu. Nie chodzi o to, żeby wszyscy cię zobaczyli. Chodzi o to, żeby właściwi ludzie mogli cię znaleźć. Możesz być spokojny i widoczny. Możesz być introwertyczny i mieć markę osobistą. Możesz być łagodny i jednocześnie mówić bardzo wyraźnie. Widoczność nie wymaga krzyku, wymaga obecności. I wreszcie 5. archetyp. Ten może wyglądać na najbardziej hojny, ale często kryje się pod nim coś innego. Nadmierny dawca daje za dużo, dodaje bonusy, odpisuje natychmiast, pracuje po godzinach, robi więcej niż obiecał, daje dodatkowe konsultacje, tworzy dodatkowe materiały, przeprasza za swoją cenę i cały czas próbuje udowodnić. Zasługuje na to, żeby mi zapłacić. To bardzo wyczerpujący sposób prowadzenia biznesu, bo jeśli twoja cena wynosi 100 euro, ale czujesz, że musisz dostarczyć wartość wartą 1000 euro, żeby klient nie żałował zakupu, nigdy nie poczujesz się wystarczająco bezpiecznie. Nadmierne dawanie często nie wynika z hojności, czasami wynika z lęku. A jeśli odmówią? A jeśli powiedzą, że jestem za drogi? A jeśli uznają, że nie jestem wystarczająco dobry? Więc dajesz więcej i jeszcze więcej, aż w końcu jesteś zmęczony, sfrustrowany i zaczynasz mieć pretensje do ludzi, którym sam zaoferowałeś zbyt wiele. Rozwiązaniem nie jest przestać być hojny. Rozwiązaniem jest nauczyć się dawać z wyboru, a nie ze strachu. Nie musisz odpowiadać na wiadomości o północy, nie musisz oferować 17 bonusów, nie musisz tłumaczyć swojej ceny przez 20 minut. Nie musisz udowadniać swojej wartości poprzez własne wyczerpanie. Twoja praca może być dobra, twoja cena może być uczciwa, a twoje granice mogą pozostać nienaruszone. To właśnie jest zdrowy przepływ. Daj, otrzymuj, odpoczywaj, twórz, znowu dawaj. Nie, daj, wypal się, zniknij. I teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Co zrobić z tym wszystkim w praktyce? Bo możesz obejrzeć ten film, poczuć inspirację, zapisać 5 pomysłów w notatniku, a następnego dnia wrócić do dokładnie tego samego życia. Dlatego sama świadomość nie wystarczy. Jeżeli naprawdę chcesz zbudować dochód wokół siebie, potrzebujesz struktury. Nie sztywnej struktury, Nie kolejnego korporacyjnego systemu. ale modelu, który pozwala twojej osobowości spotkać się z realną potrzebą innych ludzi. I właśnie w następnej części zbudujemy taki model, krok po kroku. Nie jako sekretny lejek sprzedażowy, nie jako kolejną sztuczkę marketingową, ale jako prostą mapę. Jak przejść od jestem sobą do
Moja autentyczność ma konkretną wartość. Do tej pory mówiliśmy o historii, o doświadczeniu, o kreatywności, o widoczności, o społeczności i o tych wewnętrznych częściach nas, które czasami sprawiają, że boimy się brać pieniądze za to, co mamy do zaoferowania. Ale teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Jak zamienić to wszystko w coś, co naprawdę działa w codziennym życiu? Bo bądź sobą brzmi pięknie, ale samo bycie sobą nie jest jeszcze modelem biznesowym. Musisz znaleźć punkt, w którym spotykają się 3 rzeczy. To, kim jesteś, to, w czym jesteś dobry i to, czego potrzebują inni ludzie. Właśnie tam zaczyna się wartość. Nie musisz wymyślać sztucznej persony. Nie musisz budować marki, która wygląda zupełnie inaczej niż ty. Nie musisz codziennie obserwować trendów i zastanawiać się, jak się do nich dopasować. Zamiast tego możesz zacząć od znacznie prostszego pytania. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju. Nie masz jeszcze żadnego stanowiska. Nikt nie zna twojego CV. Nikt nie wie, ile zarabiasz. Nikt nie zna twoich tytułów. Ale po kilku minutach rozmowy ludzie zaczynają coś w tobie zauważać. Może czują się spokojniejsi, może zaczynają myśleć inaczej, może zaczynają się śmiać, może czują motywację. Może zaczynają mówić o rzeczach, o których wcześniej bali się mówić. Może po prostu czują, że ktoś ich naprawdę słucha. To jest interesujący trop, bo często mamy pewien sposób oddziaływania na innych, którego sami nawet nie zauważamy. Dla nas jest naturalny, dlatego wydaje nam się nieważny. Jeżeli przez całe życie potrafiłeś uspokajać innych, możesz pomyśleć, przecież każdy to potrafi. Nie. Jeżeli potrafisz skomplikowaną rzecz wyjaśnić prostym językiem, możesz uważać, to nic wielkiego. Ale ktoś inny może spędzać godziny, próbując zrobić dokładnie to samo. Jeżeli masz niezwykłe wyczucie estetyki, możesz myśleć, po prostu lubię ładne rzeczy. Ale właśnie to wyczucie może stać się podstawą twojej pracy. Jeżeli potrafisz opowiadać historię, możesz uważać, że po prostu dużo mówisz. Ale storytelling jest umiejętnością. Jeżeli potrafisz dostrzegać wzorce, których inni nie widzą, to również jest umiejętność. Dlatego zacznij obserwować nie tylko to, co robisz. Obserwuj efekt, jaki wywołujesz w innych ludziach. Zapytaj siebie, za co ludzie naturalnie proszą mnie o pomoc? Co przychodzi mi łatwiej niż innym? O czym mogę rozmawiać przez godzinę bez poczucia zmęczenia? Jakie problemy lubię rozwiązywać? Co ludzie często mówią mi, że robię dobrze? Jakie tematy wracają w moim życiu od lat? To są wskazówki. Nie musisz od razu znaleźć jednej idealnej odpowiedzi. Wystarczy zacząć zauważać wzorce. Bo twój biznes nie musi być wymyślony od zera. Czasami trzeba go po prostu odkryć. Kiedy już wiesz, co możesz zaoferować, pojawia się następny problem. Co dokładnie sprzedawać? I tutaj wiele osób popełnia błąd. Tworzą jeden produkt i oczekują, że rozwiąże wszystkie problemy. Ale ludzie znajdują się na różnych etapach. Jedni dopiero cię odkrywają, inni już ci ufają, jeszcze inni chcą bardzo konkretnej pomocy. Dlatego zamiast myśleć, jaki jeden produkt mam stworzyć, spróbuj pomyśleć, jak wygląda droga człowieka, który trafia do mojego świata. Wyobraź sobie prostą ścieżkę. Na początku ktoś widzi twój darmowy film. Podoba mu się twój sposób myślenia. Zaczyna obserwować. Potem zapisuje się na newsletter. Czyta kilka tekstów, pobiera darmowy materiał. Później kupuje niewielki produkt. Może e-book, może warsztat, może nagranie. Może zestaw materiałów. Jeśli doświadczenie jest dobre, ta osoba może zdecydować się na większą ofertę. Konsultacje, program, kurs, mentoring, usługę. A jeśli naprawdę znajdzie wartość, może dołączyć do twojej społeczności. I właśnie tak powstaje ekosystem ofert. Nie musisz stworzyć wszystkiego od razu. Wręcz przeciwnie. Na początku wystarczy jedna rzecz, jedna konkretna oferta, jeden problem, jedna grupa ludzi, jedna obietnica wartości. Dopiero później możesz dodawać kolejne elementy. To ważne, ponieważ wiele osób próbuje zbudować cały biznes, zanim sprawdzi, czy ktokolwiek chce kupić pierwszy produkt. Nie potrzebujesz perfekcyjnej strony internetowej, nie potrzebujesz 20 produktów, nie potrzebujesz wielkiego logo, nie potrzebujesz skomplikowanego lejka. Potrzebujesz odpowiedzi na jedno pytanie. Czy mogę stworzyć coś, co rozwiązuje realny problem konkretnej osoby?
Jeżeli odpowiedź brzmi tak, masz początek. I teraz dochodzimy do czegoś, o czym biznes internetowy bardzo często zapomina. Po co właściwie chcesz zarabiać? To pytanie jest ważniejsze niż się wydaje, bo możesz zbudować biznes, który zarabia bardzo dobrze i jednocześnie całkowicie zniszczyć swoje życie. Możesz mieć 6-cyfrowy dochód i pracować od rana do nocy, możesz mieć tysiące klientów i nie mieć czasu dla siebie, możesz mieć ogromną publiczność i bać się odejść od telefonu. Możesz stworzyć wolność finansową, która w praktyce wygląda jak kolejna klatka. Dlatego zanim zapytasz, ile chcę zarabiać, zapytaj, jak chcę żyć. O której godzinie chcę zaczynać dzień? Ile godzin tygodniowo chcę pracować? Czy chcę pracować sam, czy z zespołem? Czy chcę podróżować? Czy chcę mieć wolne piątki? Czy chcę pracować rano, a popołudnia zostawić dla rodziny? Czy potrzebuję stabilności? Czy wolę większe ryzyko i większą elastyczność? Ile pieniędzy naprawdę potrzebuję, żeby czuć bezpieczeństwo? To są pytania biznesowe, nie tylko życiowe, bo Twój model dochodu powinien wspierać życie, które chcesz prowadzić, nie odwrotnie. Jeśli potrzebujesz 4000 euro miesięcznie, nie musisz koniecznie budować firmy, która wymaga 400 klientów. Możesz zbudować ofertę premium dla mniejszej liczby osób. Jeśli nie lubisz spotkań, nie buduj modelu opartego na 30 rozmowach tygodniowo. Jeśli kochasz tworzenie treści, być może większą część dochodu powinny stanowić produkty cyfrowe. Jeśli kochasz pracę z ludźmi, możesz skupić się na konsultacjach, warsztatach lub społeczności. Jeśli kochasz ciszę i samotność, nie musisz codziennie prowadzić transmisji na żywo. Nie buduj biznesu, który zmusza cię do życia przeciwko własnej naturze. To jedna z najważniejszych rzeczy, które warto zrozumieć. Sukces nie polega tylko na tym, ile zarabiasz. Polega również na tym, jakim kosztem zarabiasz. Jest jeszcze jeden paradoks. Kiedy zaczynasz zarabiać na swojej kreatywności, możesz ją zniszczyć. Brzmi dziwnie, ale dzieje się to cały czas. Na początku tworzysz, bo masz ochotę. Potem coś zaczyna działać, ludzie reagują, pojawiają się wyświetlenia, pieniądze, klienci i nagle twórczość przestaje być zabawą, staje się obowiązkiem. Muszę coś opublikować, muszę być produktywny, muszę zrobić kolejny film, muszę wymyślić kolejny produkt. I po pewnym czasie twórca zaczyna tworzyć nie dlatego, że ma coś do powiedzenia, tworzy dlatego, że boi się przestać. To bardzo szybka droga do wypalenia. Dlatego potrzebujesz przestrzeni, w której tworzysz rzeczy, których nie monetyzujesz. To może być rysowanie, pisanie, fotografia, muzyka, spacer bez telefonu, czytanie, gotowanie, podróż, prowadzenie dziennika, rozmowa, sen, nuda. Tak, nawet nuda, bo nie każda chwila twojego życia musi być produktywna. Nie każda aktywność musi zostać zamieniona w content. Nie każdy pomysł musi zostać produktem. Nie każda pasja musi stać się biznesem. Niektóre rzeczy powinny pozostać tylko twoje. W przeciwnym razie zaczynasz patrzeć na całe życie przez filtr. Czy mogę to zmonetyzować? A to może zniszczyć dokładnie tę spontaniczność, która sprawiała, że twoja twórczość była wyjątkowa. Dlatego każdego dnia, albo przynajmniej regularnie, zostaw miejsce na twórczość bez celu. Nie po to, żeby zarobić, nie po to, żeby opublikować, nie po to, żeby zdobyć obserwujących. Po prostu po to, żeby usłyszeć własny głos. Bo kiedy cały czas słuchasz algorytmu, przestajesz słyszeć siebie. A jeśli twoim biznesem jest właśnie twoja perspektywa, to jest bardzo niebezpieczne. I wreszcie ostatnia zasada, być może najważniejsza. Nie przywiązuj się zbyt mocno do wersji siebie, która odniosła sukces. To może wydawać się dziwne, ale pomyśl. Załóżmy, że zaczynasz tworzyć treści o jednym temacie. Nagle zdobywasz publiczność, ludzie zaczynają cię obserwować, marka rośnie. Pojawiają się pieniądze. I wtedy pojawia się strach. Nie mogę już zmienić tematu. Ludzie mnie za to obserwują. Co powiedzą? Przecież zbudowałem markę wokół czegoś innego. I właśnie wtedy sukces może stać się klatką, bo zaczynasz bronić starej wersji siebie. A człowiek się zmienia. Twoje zainteresowania się zmieniają. Twoje wartości się zmieniają. Twoje priorytety się zmieniają. Twoje doświadczenie się zmienia.
Dlaczego więc twój biznes miałby pozostać dokładnie taki sam? Nie musi. Możesz zmienić niszę, możesz zmienić format, możesz podnieść ceny, możesz zacząć mówić o innym temacie. Możesz przestać oferować usługę, której już nie lubisz. Możesz stworzyć nowy produkt. Możesz całkowicie zmienić kierunek. Nie oznacza to, że poprzednia wersja ciebie była błędem. Oznacza to, że wykonała swoją pracę i teraz możesz iść dalej. Właśnie tutaj idea indywidualizacji staje się szczególnie interesująca. U Junga indywidualizacja nie oznaczała stworzenia perfekcyjnej wersji siebie. Nie chodziło o to, żeby znaleźć jeden ostateczny obraz własnej osobowości. Chodziło raczej o proces stawania się bardziej świadomym siebie i integrowania różnych części własnej psychiki. To proces, nie punkt końcowy. I dokładnie tak samo może działać twój biznes. Nie budujesz pomnika, budujesz ciało pracy, które rośnie razem z tobą. Twój pierwszy produkt może być prymitywny, twój pierwszy film może być niezręczny, twój pierwszy tekst może być słaby, twój pierwszy biznes może upaść. I to wszystko jest częścią procesu. Nie musisz wiedzieć dzisiaj, kim będziesz za 5 lat. Musisz wiedzieć, jaki jest twój następny uczciwy krok. Jest jeszcze jeden sposób, w jaki możemy spojrzeć na pieniądze. Nie tylko jako na nagrodę, nie tylko jako na środek wymiany, ale jako na informację. Jeżeli ludzie dobrowolnie płacą za coś, co tworzysz, oznacza to, że w tym czymś znaleźli wartość. Jeżeli nikt nie kupuje, to również jest informacja. Nie musi oznaczać jestem beznadziejny. Może oznaczać oferta nie rozwiązuje wystarczająco ważnego problemu, albo nie komunikuje wartości, albo docieram do niewłaściwych ludzi, albo potrzebuję więcej doświadczenia. Pieniądze nie muszą definiować twojej wartości jako człowieka, ale mogą dostarczać informacji o tym, jak rynek reaguje na twoją ofertę. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. Ty nie jesteś swoim biznesem. Jeżeli jeden produkt nie sprzedaje się, nie oznacza to, że ty jesteś porażką. Jeżeli jeden film ma mało wyświetleń, nie oznacza to, że nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Jeżeli klient odmawia, nie oznacza to, że twoja praca nie ma wartości. Musisz nauczyć się oddzielać własną tożsamość od wyników. W przeciwnym razie każdy sukces będzie uzależniał cię od kolejnego sukcesu, a każda porażka będzie atakiem na twoje poczucie własnej wartości. Dojrzały twórca potrafi powiedzieć, to nie zadziałało i jednocześnie ja nadal jestem okej. To daje ogromną wolność i być może właśnie tutaj dochodzimy do sedna całego tego filmu. Przez dużą część życia możemy próbować stać się kimś, kto zasługuje na sukces. Lepszym pracownikiem, lepszym specjalistą, lepszym przedsiębiorcą, lepszym twórcą, lepszym człowiekiem. Cały czas coś poprawiamy, cały czas coś naprawiamy. Cały czas próbujemy dostać się do jakiejś przyszłej wersji siebie. A być może prawdziwa zmiana zaczyna się od innego pytania. Co jeśli nie muszę stać się kimś innym, żeby zacząć? Co jeśli mogę zacząć z tym, co już mam? Z moją historią, z moimi umiejętnościami, z moimi dziwnymi zainteresowaniami, z moimi błędami, z moją wrażliwością, z moją osobowością. Z tym, czego nauczyło mnie życie. Nie idealnie, nie perfekcyjnie, ale prawdziwie. Bo być może przyszłość pracy nie będzie polegała na tym, że wszyscy będziemy bardziej podobni. Być może będzie dokładnie odwrotnie. Im więcej technologii będzie w stanie produkować rzeczy podobne do siebie, tym większą wartość będzie miało to, co jest trudne do skopiowania. Człowiek. Jego perspektywa, jego historia, jego smak, jego relacje, jego sposób łączenia rzeczy, jego sposób widzenia świata. I właśnie dlatego bycie sobą nie jest tylko filozoficznym hasłem. Może być również strategią. Ale tylko wtedy, kiedy za autentycznością idzie wartość. Nie wystarczy powiedzieć, taki już jestem. Musisz również zapytać, co mogę zrobić z tym, kim jestem? Jaką wartość mogę stworzyć? Komu mogę pomóc? Co mogę wyjaśnić? Co mogę stworzyć? Jaką historię mogę opowiedzieć? Jaką przestrzeń mogę zbudować? Jakiego problemu mogę pomóc komuś uniknąć? I właśnie wtedy zaczyna się transformacja. Nie z osoby, która próbuje zarabiać pieniędzmi za samo bycie sobą, ale z osoby, która rozumie siebie na tyle dobrze, żeby przekształcić swoją autentyczność
w coś wartościowego dla innych. Być może teraz patrzysz na to wszystko i myślisz, to brzmi dobrze, ale czy naprawdę można z tego zbudować życie? Czy naprawdę można zarabiać dzięki swojej historii, dzięki kreatywności, dzięki wiedzy, dzięki własnej osobowości? Czy naprawdę można przestać udawać kogoś, kim nie jesteśmy i jednocześnie stworzyć stabilny dochód? Odpowiedź brzmi tak, ale nie w taki sposób, w jaki przedstawia to internet. Nie chodzi o to, że pewnego dnia odkryjesz swoją pasję i pieniądze magicznie zaczną pojawiać się na koncie. Nie chodzi o manifestowanie bogactwa. Nie chodzi o pozytywne myślenie. Nie chodzi nawet o znalezienie jednej niszy. Chodzi o proces. Najpierw poznajesz siebie. Potem zauważasz, co masz do zaoferowania. Następnie uczysz się przekładać to na wartość dla innych ludzi. Potem pokazujesz tę wartość światu. A następnie budujesz system, który pozwala ci otrzymywać za nią uczciwe wynagrodzenie. I ten proces może wyglądać zupełnie inaczej dla każdego. Dla jednej osoby będzie to YouTube, dla innej konsultacje, dla kogoś innego fotografia, kurs, książka, newsletter, sklep, społeczność, podcast, program edukacyjny, usługa, sztuka albo coś, czego jeszcze nawet nie ma nazwy. Nie ma jednej właściwej drogi, bo jeśli naprawdę chcesz zbudować życie wokół siebie, nie możesz zaczynać od pytania, co teraz najlepiej się sprzedaje. Zacznij od, co jest prawdziwe dla mnie i jednocześnie wartościowe dla innych. To zupełnie inne pytanie. Przypomnijmy sobie 5 sposobów, o których dzisiaj mówiliśmy. Po pierwsze, Twoja historia. To, przez co przeszedłeś, czego się nauczyłeś i co zmieniło Twoje spojrzenie na świat, może stać się treścią, edukacją, produktem albo usługą. Nie musisz sprzedawać swoich ran. Możesz przekształcić swoje doświadczenie w wartość. Po drugie, Twoja wiedza i droga. Nie musisz być człowiekiem, który wie wszystko. Możesz pomagać osobom, które dopiero zaczynają drogę, którą Ty już częściowo przeszedłeś. Twoje doświadczenie może skrócić komuś miesiące poszukiwań. Po trzecie, Twoja kreatywność. To, co wydaje Ci się dziwne, niszowe albo niepraktyczne, może być właśnie tym, co odróżnia Cię od innych. Nie próbuj pozbywać się całej swojej oryginalności po to, żeby stać się bardziej profesjonalny. Czasami Twoja dziwność jest Twoją przewagą. Po czwarte, Twój głos. Nie wystarczy mieć coś wartościowego. Ludzie muszą mieć możliwość tego znaleźć. Dlatego mów, pisz, nagrywaj, publikuj, pokazuj proces. Pozwól właściwym ludziom dowiedzieć się, że istniejesz. I po piąte, Twoja społeczność. Nie potrzebujesz milionów obserwujących. Potrzebujesz ludzi, którzy naprawdę rezonują z tym, co tworzysz. Bo 10 000 przypadkowych obserwujących niekoniecznie jest bardziej wartościowe niż 100 osób, które naprawdę Ci ufają. A kiedy te 5 elementów zaczyna działać razem, powstaje coś znacznie większego. Twoja osobista gospodarka. Twoja własna mała ekosfera wartości. Historia przyciąga ludzi, wiedza buduje zaufanie, kreatywność daje Ci charakter, widoczność pozwala Ci zostać znalezionym, a społeczność daje relacje. I dopiero wtedy pieniądze zaczynają mieć gdzie przepływać. Ale co, jeśli nadal się boisz? Być może po tym wszystkim nadal słyszysz w głowie: nie jestem wystarczająco dobry, nie mam odpowiednich kwalifikacji. Kto będzie chciał mnie słuchać? Jest już za dużo ludzi robiących to samo. Zacząłem za późno. Nie jestem wystarczająco interesujący. Nie jestem wystarczająco utalentowany. A jeśli mi się nie uda? Zauważ coś. Te zdania brzmią jak fakty, ale nimi nie są. To interpretacje, historie, przekonania. Czasami przejęte od rodziny, czasami od szkoły, czasami od społeczeństwa. Czasami zbudowane przez własne doświadczenia. I właśnie dlatego tak ważna jest praca z własną psychiką. Bo możesz mieć świetny pomysł biznesowy, ale jeśli głęboko w środku uważasz, że nie zasługujesz na pieniądze, możesz cały czas sabotować własne działania. Możesz ustawiać zbyt niskie ceny, możesz dawać za dużo, możesz bać się publikować, możesz ciągle się przygotowywać, możesz przyciągać ludzi, którzy chcą wszystko za darmo.
Możesz tworzyć produkty, których nikt nie potrzebuje, tylko dlatego, że boisz się zaoferować to, w czym naprawdę jesteś dobry. Dlatego rozwój biznesu często oznacza również rozwój człowieka. Nie dlatego, że musisz naprawić siebie, ale dlatego, że musisz zacząć widzieć siebie wyraźniej. I właśnie tutaj idee Junga mogą być niezwykle pomocne. Jung opisywał również pojęcie persony, społecznej maski, którą zakładamy funkcjonować w świecie. Każdy z nas ma takie maski. W pracy jesteś jedną osobą, w domu inną, wśród znajomych jeszcze inną. W internecie możesz pokazywać kolejną wersję siebie. Sama persona nie jest czymś złym. Potrzebujemy różnych ról. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zapominamy, że to tylko role. Kiedy zaczynasz wierzyć, muszę zawsze być profesjonalny, muszę zawsze być silny, muszę zawsze wyglądać na sukces, muszę zawsze wiedzieć, co robię. Nie mogę pokazać, że czegoś nie wiem. Wtedy maska zaczyna kontrolować człowieka. I być może właśnie dlatego tak wiele marek osobistych wygląda dzisiaj identycznie. Idealne zdjęcia, idealne biura, idealne poranki, idealne wyniki, idealne życie. Ale ludzie bardzo szybko wyczuwają różnicę między autentycznością a przedstawieniem. Nie potrzebują kolejnej perfekcyjnej osoby. Potrzebują czegoś, co wydaje się prawdziwe. Nie oznacza to, że musisz pokazywać swoje najgorsze momenty. Nie musisz być chaotyczny. Nie musisz publikować każdego problemu. Autentyczność nie oznacza braku granic. Oznacza spójność. To, co pokazujesz, nie musi być wszystkim, czym jesteś, ale nie powinno być całkowitym przeciwieństwem tego, kim jesteś naprawdę. A co z pieniędzmi? Być może właśnie tutaj cała idea zaczyna wyglądać inaczej, bo pieniądze nie muszą być dowodem twojej wartości. Nie są też moralnym testem. Bogata osoba nie jest automatycznie lepsza, biedna osoba nie jest automatycznie bardziej duchowa. Pieniądze są narzędziem. Mogą dawać bezpieczeństwo, czas, możliwości, spokój, dostęp do edukacji, możliwość pomagania innym, możliwość tworzenia, możliwość wyboru. I dlatego nie ma nic złego w tym, że chcesz zarabiać. Nie musisz wybierać między pieniędzmi a sensem, między sukcesem a spokojem, między ambicją a autentycznością. Problem nie polega na tym, że chcesz więcej. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz zdradzać siebie, żeby dostać więcej. Jeżeli musisz stać się kimś zupełnie innym, żeby osiągnąć sukces, to być może nie jest sukces. Jeżeli musisz być cały czas wyczerpany, to być może nie jest wolność. Jeżeli musisz nienawidzić swojego życia przez 5 dni w tygodniu, żeby móc cieszyć się weekendem, to być może warto zadać sobie inne pytanie. Nie, jak mogę pracować jeszcze więcej, ale jak mogę stworzyć wartość w sposób, który jest zgodny ze mną. I teraz chcę, żebyś zrobił coś bardzo prostego. Nie zakładaj jeszcze firmy, nie kupuj kolejnego kursu, nie twórz logo, nie projektuj strony internetowej, nie wymyślaj nazwy marki. Weź kartkę albo otwórz notatki w telefonie i odpowiedz na 5 pytań. Pierwsze. Jakie doświadczenie z mojego życia może być pomocne dla kogoś innego? Drugie. W czym ludzie naturalnie proszą mnie o pomoc? Trzecie. Co mógłbym tworzyć przez rok, nawet gdyby nikt jeszcze za to nie płacił? Czwarte. Jaki problem potrafię rozwiązać lepiej niż większość ludzi wokół mnie? I piąte. Gdybym nie bał się oceny innych ludzi, co zacząłbym publikować? Nie odpowiadaj idealnie, odpowiedz szczerze, a potem poszukaj powtarzających się elementów. Być może zobaczysz temat, być może umiejętność, być może grupę ludzi, być może problem, a może zobaczysz coś, czego wcześniej nie zauważałeś. I wtedy zadaj sobie kolejne pytanie. Czy mogę stworzyć coś małego, co pomoże jednej konkretnej osobie? Nie tysiącom, jednej. Bo jeśli potrafisz pomóc jednej osobie, możesz nauczyć się pomagać 10. Jeśli potrafisz pomóc 10, możesz pomóc 100. A kiedy zrozumiesz, dlaczego ludzie uznają twoją pracę za wartościową, możesz zacząć budować system wokół tego. Nie zaczynaj od skali, zacznij od wartości. I może właśnie to jest najważniejsza rzecz, jaką chciałbym, żebyś wyniósł z tego filmu. Całe życie słyszymy znajdź siebie, jakby gdzieś istniała gotowa wersja nas, którą trzeba odkryć. Ale być może nie chodzi o znalezienie jednej ostatecznej odpowiedzi.
Być może chodzi o słuchanie, zauważanie, eksperymentowanie, odkrywanie, co jest twoje, a co zostało ci przekazane. Co naprawdę lubisz, czego nie lubisz, co cię ożywia, co cię wyczerpuje. Jakie role nadal odgrywasz, mimo że już do ciebie nie pasują? Jakie części siebie nadal ukrywasz? I czego właściwie chcesz, kiedy przestajesz próbować imponować innym? To jest proces. I nie ma jednej daty, w której nagle stajesz się swoją prawdziwą wersją. Możesz zmieniać się przez całe życie. I właśnie dlatego twoja droga nie musi wyglądać jak droga innych ludzi. Być może jesteśmy na początku zmiany, której jeszcze do końca nie rozumiemy. Technologia przejmuje coraz więcej rutynowych zadań. Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy. Informacja staje się coraz tańsza. Narzędzia stają się coraz bardziej dostępne. Każdy może stworzyć stronę. Każdy może nagrać film. Każdy może napisać tekst. Każdy może uruchomić sklep. I właśnie dlatego coraz trudniej będzie wyróżnić się samym dostępem do narzędzi. Ale jest coś, czego nie możesz kupić jednym kliknięciem. Twojej historii, twojej perspektywy, twojego charakteru, twoich doświadczeń, twojego sposobu łączenia rzeczy, twoich relacji z ludźmi, twojej wrażliwości, twojego gustu, twojej obecności. I być może właśnie dlatego przyszłość nie będzie należała wyłącznie do tych, którzy potrafią zrobić najwięcej. Być może będzie również należała do tych, którzy wiedzą, co jest naprawdę ich. Bo kiedy wiesz, kim jesteś, łatwiej powiedzieć nie. Łatwiej wybrać właściwy projekt. Łatwiej rozpoznać złą ofertę, łatwiej ustawić granice. Łatwiej przestać kopiować innych. Łatwiej znaleźć własny głos. I być może najważniejsze, łatwiej przestać żyć życiem, które nigdy nie było twoje. A teraz spójrz na swoją historię jeszcze raz. Być może przez lata myślałeś, że pewne rzeczy w tobie są problemem. Twoja wrażliwość, twoja introwersja, twoja dziwność, twoja ciekawość, twoja potrzeba wolności, twoja kreatywność, twoje doświadczenia, twoje błędy, twoja nietypowa droga. Ale być może niektóre z tych rzeczy nie muszą zostać usunięte. Być może trzeba nauczyć się je integrować. Nie wszystko, co w sobie odrzucasz, jest słabością. Czasami jest tam niewykorzystany potencjał i właśnie dlatego warto wrócić do pytania, co we mnie próbowałem przez lata ukryć. Może to być kreatywność, może ambicja, może potrzeba tworzenia, może pragnienie niezależności, może sposób myślenia. Może głos, którego nigdy nie pozwoliłeś sobie użyć. Nie każda ukryta część ciebie powinna stać się biznesem, ale każda zasługuje na to, żeby zostać zauważona. Bo kiedy poznajesz siebie lepiej, zaczynasz podejmować lepsze decyzje. A lepsze decyzje tworzą lepsze życie i czasami również lepszy biznes. Carl Jung nie stworzył instrukcji, jak zostać bogatym. Nie przewidział YouTube'a, nie przewidział TikToka, nie przewidział gospodarki twórców. I nie możemy uczciwie powiedzieć, że przepowiedział dokładny sposób, w jaki będzie wyglądać współczesna ekonomia. Ale jego idee dają nam coś, co może być jeszcze bardziej wartościowe. Sposób patrzenia na człowieka, na jego maski, na cień, na nieświadome wzorce, na proces stawania się bardziej świadomym siebie. A jeśli połączymy to z dzisiejszym światem, pojawia się bardzo ciekawa możliwość. Możliwe, że jednym z największych błędów jest próba zbudowania życia wokół tego, kim powinniśmy być. Zamiast tego możemy zacząć budować wokół tego, kim naprawdę jesteśmy. Nie oznacza to lenistwa, nie oznacza braku ambicji, nie oznacza, że sukces przyjdzie bez pracy. Wręcz przeciwnie, będziesz pracować, będziesz popełniać błędy, będziesz się uczyć, będziesz odrzucany, będziesz musiał poprawiać swoje produkty, będziesz musiał słuchać rynku. Będziesz musiał rozwijać umiejętności, ale różnica polega na tym, że nie będziesz już budować wszystkiego na fundamencie cudzych oczekiwań. Będziesz budować coś własnego, a to zmienia bardzo dużo. Bo być może prawdziwa wolność finansowa nie zaczyna się wtedy, kiedy masz wystarczająco dużo pieniędzy. Być może zaczyna się wtedy, kiedy pieniądze przestają zmuszać cię do udawania kogoś, kim nie jesteś. Kiedy możesz powiedzieć, to jest moje życie, to jest moja praca, to są moi ludzie. To jest mój sposób tworzenia. I nie muszę już przepraszać za to, że nie pasuje do starego modelu sukcesu.
To właśnie może być prawdziwa obfitość. Nie tylko więcej pieniędzy, ale więcej zgodności między tym, kim jesteś, a tym, jak żyjesz. Więcej czasu, więcej wyboru, więcej sensu, więcej przestrzeni. I być może również więcej pieniędzy. Ale tym razem nie jako nagroda za to, że przez całe życie ignorowałeś siebie, tylko jako efekt stworzenia czegoś, co ma wartość dla innych. Więc następnym razem, kiedy usłyszysz, musisz bardziej się postarać, musisz być bardziej profesjonalny, musisz robić to, co robią inni, musisz znaleźć bezpieczną ścieżkę, zatrzymaj się i zadaj sobie jedno pytanie. Czy naprawdę muszę stać się kimś innym, żeby stworzyć życie, którego chcę? Być może odpowiedź cię zaskoczy, bo być może twoja największa przewaga nie znajduje się gdzieś poza tobą. Być może przez cały ten czas była właśnie w tobie, w twojej historii, w twoich doświadczeniach, w twoich pomysłach, w twoim sposobie patrzenia, w tych częściach ciebie, które kiedyś próbowałeś ukryć. I być może teraz nadszedł moment, żeby przestać je ukrywać. Nie po to, żeby wszystkim coś udowodnić, ale po to, żeby zacząć tworzyć życie, które naprawdę jest twoje. Jeśli ten film dał ci coś do myślenia, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Napisz w komentarzu jedną rzecz. Co jest tą częścią ciebie, którą przez lata próbowałeś ukrywać? Twoja kreatywność, twoja ambicja, twoja potrzeba wolności, a może zupełnie coś innego? Być może ktoś przeczyta twój komentarz i po raz pierwszy pomyśli: nie jestem jedyną osobą, która tak się czuje. I właśnie od takich małych momentów zaczynają się społeczności. Jeśli chcesz więcej materiałów o psychologii, rozwoju osobistym, świadomości, pieniądzach i budowaniu życia bardziej zgodnego z samym sobą, zasubskrybuj Fractal Wisdom, bo być może przyszłość nie należy do tych, którzy potrafią najgłośniej krzyczeć. Być może należy do tych, którzy potrafią najgłębiej poznać siebie i zamienić tę wiedzę w coś wartościowego dla świata. Nie musisz stać się kimś innym. Nie musisz czekać na pozwolenie. Nie musisz mieć gotowej odpowiedzi. Zacznij od tego, co już wiesz. Zacznij od tego, czego doświadczyłeś. Zacznij od tego, co cię porusza. Zacznij od tego, kim jesteś dzisiaj, a potem pozwól sobie ewoluować. Bo twoje życie nie jest produktem, który trzeba zoptymalizować. Jest procesem. A twoja praca nie musi być kolejną maską. Może być sposobem, w jaki pokazujesz światu, kim się stajesz. I być może właśnie wtedy pieniądze przestają być jedynym celem, stają się jednym z efektów. Efektem wartości, efektem zaufania, efektem kreatywności, efektem odwagi. Efektem tego, że przestałeś uciekać od siebie i zacząłeś budować. Po swojemu.